Witam serdecznie. W tym filmie zebrałem dla Was wszystkie niezbędne informacje, które możecie wykorzystać przed podróżą do Białorusi. I pewnie już w tym momencie zacznie się na mnie hejt typu po co jechać na Białoruś i wspierać kraj taki i owaki. Ten film, jak i cała seria z Białorusi są to filmy turystyczne, a nie polityczne, więc proszę nie mieszajcie polityki ani względów typu, że nie powinno się tam jechać, gdyż zalatuje to na setki kilometrów hipokryzją, jak z Warszawy do Mińska. A dlaczego? A na przykład dlatego, że masowo Białoruś odwiedzają chociażby sami Ukraińcy, czego byłem świadkiem na przejściu w Brześciu. Nie wierzysz? Pojedź sam i zobacz to na własne oczy. Skoro Ukraińcy nie mają oporów, żeby tam jechać, w jakich celach nie mam pojęcia, to czemu my, Polacy, mamy się przed tym bronić? Dodatkowo wiele osób już zarzucało mi, kiedy puściłem jakiekolwiek zdjęcia czy shorty w internet z Białorusi, że wspieram nieprzyzwoity reżim. Przypomnę Wam tylko, że na Białorusi, jak i w Rosji nadal działają zachodnie firmy, które tam produkują i sprzedają swoje towary. Towary tych firm na co dzień również wy kupujecie, chociażby w Polsce, więc jeżeli chcecie być konsekwentni ze swoim sumieniem i nie wspierać reżimu, to również przestańcie kupować te towary. Jakie to firmy? Będziecie oczywiście mogli zobaczyć w tej serii filmów, ale zapewniam Was, że większość światowych korporacji, których produkty na co dzień kupujecie, nadal działa sobie z powodzeniem na Białorusi i jakoś im rubel nie śmierdzi. Więc nie widzę naprawdę powodu, dlaczego mielibyśmy sobie odmawiać turystycznego wyjazdu do tego kraju. Oczywiście możecie tutaj pisać w komentarzach, ile ja wziąłem rubli za tą serię filmów. Ja później sobie te wszystkie ruble zliczę i kupię sobie jacht, bo nie dali mi kasy z KPO, to może chociażby za te wasze ruble wystarczy na skromny kajak. Oczywiście zawsze najwięcej w komentarzach mają do powiedzenia osoby, które nigdy na Białorusi nie były, a swoją wiedzę czerpią z mainstreamowych mediów. Ja nigdy nie sugeruję się tym, co gdzieś przeczytałem, czy ktoś mi powiedział, tylko wszystko muszę sprawdzić na własne oczy. I to co widziałem, zarejestrowałem i pokazuję Wam w serii filmów o Białorusi. Pod materiałami z Białorusi, które opublikowałem już wcześniej, pojawiły się komentarze, że jest to ustawka, że są to na przykład inscenizowane sklepy pokazowe specjalnie dla turystów lub pod ten film. Nie wierzysz w mój przekaz? Jedź na Białoruś osobiście, sprawdź, zobacz i wtedy zapraszam do merytorycznej dyskusji. Najwięcej zawsze mają do powiedzenia te osoby, które siedzą w fotelu na 4 literach przed telewizorem i jest to ich jedyne źródło wiedzy o świecie. Ale przechodzimy do tematu głównego tego filmu, czyli wszystko, co musisz wiedzieć przed wyjazdem na Białoruś. Od jakiegoś czasu Polacy mają dzięki uprzejmości prezydenta Białorusi wjazd bezwizowy, czyli aby pojechać na Białoruś wystarczy nam ważny paszport. Nie musimy wypełniać żadnych wniosków przez internet, iść do ambasady itd. Jak długo ten stan rzeczy potrwa, ciężko powiedzieć, ale dopóki taka możliwość jest, to warto z niej skorzystać. Na Białorusi jednorazowo możemy przebywać do 30 dni, ale nie możemy przekroczyć czasu 90 dni w ciągu pół roku. Jednak jeżeli zamierzasz przebywać na Białorusi powyżej 10 dni, tak trzeba dopełnić obowiązku meldunkowego. Można to zrobić przez stronę internetową, która w Polsce jest zablokowana, z polskiej nie otworzycie, zadziała dopiero na Białorusi, ewentualnie udać się do miejscowych organów terenowych, np. na komisariat milicji. Czy to jest później weryfikowane w jakikolwiek sposób? Nie mam pojęcia. Teoretycznie, jeżeli takiego meldunku nie mamy, a opuszczamy Białoruś po 10 dniach, to są z tego tytułu jakieś problemy na granicy. Jak dostać się na Białoruś? I tu robi się już pewien problem, gdyż nasze wspaniałe państwo zamknęło wszystkie przejścia graniczne z Białorusią poza jednym w Terespolu. Stąd siłą rzeczy tworzą się na nim ogromne kolejki. Samolotem na Białoruś z Polski nie polecimy, bo żadne samoloty ogólnie z Unii Europejskiej nie latają, więc jeżeli chcecie polecieć sobie na Białoruś, tak trzeba by było to zrobić z Rosji, nie wiem, być może z Gruzji są jakieś samoloty, no i na pewno z krajów arabskich, czyli te połączenia, którymi przylatują różnego rodzaju inżynierzy i doktorzy.
Ale jeżeli chodzi o komunikację publiczną, o ile pociągi są też wyłączone już od dawna i te tory tam rdzewieją, tak możemy bez problemu dojechać sobie do Brześcia czy Mińska autobusem. I tych autobusów jest mnóstwo, czy to z Warszawy, czy wystarczy pojechać do Terespola i można sobie wsiąść za odpowiednią dawkę dolarów, ponoć kosztuje to kilkadziesiąt złotych, i przejechać na drugą stronę granicy. W przypadku autobusu wystarczy posiadanie ważnego paszportu, odczekamy swoje w kolejce i jesteśmy już w Białorusi. Inaczej sprawa się ma, jeżeli wybierasz się tam własnym samochodem. W przypadku samochodu musimy posiadać na niego odpowiednie ubezpieczenie, gdyż europejska zielona karta nie ma żadnej mocy obecnie na Białorusi, bo Białoruś została wykreślona. Stąd takie ubezpieczenie kupujemy sobie bezpośrednio na granicy, jak tylko przekroczymy rzekę Bug. Dodatkowo każda osoba, która przekracza, powinna posiadać ubezpieczenie medyczne, uwaga, w języku rosyjskim lub białoruskim, czyli jakieś tam polskie bądź angielskie nie przejdzie. Tyle w teorii, gdyż akurat mnie nikt ubezpieczenia nie sprawdzał, nie pytał się w ogóle o nie. Czytałem opinie innych podróżników, tak też nikomu tego ubezpieczenia nie sprawdzali. Aczkolwiek usługi medyczne na Białorusi są dość tanie z tego, co mi wiadomo, i przy jakichś drobnych urazach tak naprawdę nie zapłacimy wielu pieniędzy za wizytę u lekarza czy w szpitalu. Jadąc swoim samochodem, niestety musimy często liczyć się z długim oczekiwaniem na sam wjazd do odprawy granicznej. W Terespolu bywa to różnie. Przejeżdżając czasami tamtędy przez Terespol, widziałem wielokilometrowe kolejki, ale jak nagrywałem dla Was tą serię filmów, akurat udało się wjechać na przejście od razu, prosto do kontroli, co możecie zobaczyć w osobnym filmie odnośnie odprawy granicznej, ale już po drugiej stronie sprawa nie wygląda tak prosto, ale nie będę tutaj tego powtarzał, macie to wszystko omówione w filmie odnośnie przekraczania granicy z Białorusią. Przejdźmy zatem do praktycznego poruszania się po białoruskim kraju. Przede wszystkim jak i czym płacić. Nie działa karta Revolut, więc z tej nie skorzystamy na terenie całej Białorusi, ale będą działały polskie karty Visa czy Mastercard. Ja próbowałem kartę z Aliora i Nestbanku, obie działały. Z tym, że nie we wszystkich punktach. Opłaty graniczne dokonamy spokojnie za pomocą tych kart, ale już na przykład nie mogłem zapłacić polską kartą na stacji benzynowej za paliwo. Z tego, co się zorientowałem, to właśnie państwowe placówki nie przyjmują kart innych niż białoruskie, ale bez problemu taką kartą zapłacimy w każdym sklepie czy restauracji. Jeżeli chodzi o wymianę pieniędzy, kiedyś było tak, że polska złotówka miała dużo gorszy kurs niż wymienialibyśmy na przykład dolary czy euro. Obecnie nie ma to większego znaczenia, więc jeżeli na co dzień nie zarabiasz w euro czy dolarach, tak nie ma sensu ich kupować w Polsce i później wymieniać na Białorusi na ruble. Bez problemu wymienimy złotówki, czy to w kantorach na samej granicy, czy później w dowolnym supermarkecie. W tej chwili kantory są praktycznie w każdej galerii handlowej i w większym hipermarkecie, więc nie będzie z tym problemu. Ale do tych kantorów są dość spore kolejki, co mnie akurat zadziwiło. I musicie też pamiętać, że banknoty nie mogą być pomięte, ani nie mogą posiadać żadnych znaków typu kropka długopisem, czy jakiś malutki rysunek. Wszelkie uszkodzone banknoty zostaną odrzucone. Walutą Białorusi jest oczywiście rubel białoruski, obecnie jego kurs wynosi około złoty 10 za 1 rubla, stąd ceny bardzo łatwo się przelicza. Od początku niepodległej Białorusi, czyli od 1991 roku, Białoruś miała już 3 denominacje. Stąd można jeszcze spotkać pojęcie starego i nowego rubla, tak samo jak u nas było w latach 90., ale tak zwanych starych rubli nie ma już w obiegu i nie zapłacimy nimi nigdzie w sklepie. Białoruś ma 2 oficjalne języki urzędowe, jest nim oczywiście białoruski i rosyjski. Język białoruski różni się od rosyjskiego i jest taki bardziej zbliżony w stronę języka polskiego. Stąd nawet nie znając rosyjskiego, co nieco możemy z tego wszystkiego zrozumieć. W obiegu funkcjonuje jeszcze coś takiego jak język tutejszy. Jest to język używany przez ludność głównie wiejską i jest mieszanką różnych dialektów
z naleciałością polskiego i ukraińskiego. Językiem tutejszym posługuje się również spora społeczność polska, która mieszka na Podlasiu, stąd jest on dla nas dość łatwo zrozumiały, nawet jeżeli nie znamy w ogóle języka rosyjskiego. Z językiem tutejszym możecie spotkać się głównie w zachodnich rejonach Białorusi. Na Białorusi powszechnie używa się cyrylicy, stąd jeżeli nie znasz tej czcionki, tak możesz mieć spore problemy w odczytaniu czegokolwiek. Oczywiście jakieś informacje turystyczne najczęściej są zarówno w języku białoruskim bądź rosyjskim, jak i angielskim. Kiedyś ponoć często był też używany język polski, ale z uwagi na ostatnie wydarzenia jest go już coraz mniej w przestrzeni publicznej. Oczywiście po przekroczeniu granicy zapewne będziesz chcieć mieć stały kontakt ze swoimi znajomymi i światem, czyli dostęp do internetu. Obcokrajowcy, w tym Polacy, bez problemu mogą zakupić sobie kartę SIM. Potrzebujemy do rejestracji oczywiście tylko paszportu. Kosztuje to naprawdę niewielkie pieniądze. Za pakiet 100 GB internetu zapłacimy mniej niż 50 zł. Jeżeli wybierasz się na Białoruś tylko na kilka dni, spokojnie wystarczy Ci niewielki pakiet danych i możesz zainstalować sobie kartę eSIM już przed wyjazdem na Białoruś. Link do dobrej karty eSIM działającej na Białorusi zostawiam Wam w opisie tego filmu. Na Białorusi jest też mnóstwo publicznych sieci Wi-Fi, więc bez problemu możemy połączyć się z internetem, ale wszystkie są cenzurowane, czyli aby to zrobić, musimy poddać się weryfikacji, podając lokalny numer telefonu. Stąd jeżeli nie mamy lokalnej karty, nie połączymy się z żadną siecią Wi-Fi. Nie ma sieci otwartych. Wszystko musi podlegać cenzurze. I jeżeli chodzi o tą cenzurę, tak, internet jest, on działa, ale niektóre strony będą zablokowane. I nie chodzi tutaj o amerykańskich gigantów, takich jak Facebook, który jest zablokowany w Chinach czy w Iranie, tylko o strony polskie, które szkalują rząd Białorusi. Czyli na przykład Biełsat, Polskie Radio, Kresy.pl i jeszcze kilka pomniejszych stron, które popełniają często niekorzystnej treści artykuły na temat Białorusi. Nie działają również niektóre aplikacje na telefony, ale bez tego spokojnie można się obyć. Generalnie podsumowując, typowemu podróżnikowi ta cenzura internetu w niczym nie będzie przeszkadzać. Jeżeli jedziesz na Białoruś własnym samochodem, tak musisz wykupić winiety. No w sumie nie musisz, bo można poruszać się drogami bezpłatnymi, ale jeżeli chcesz się przemieścić szybko na drugi koniec kraju lub podróżować pomiędzy większymi miastami, tak warto to zrobić. Bo drogi główne są naprawdę szerokie, są w dobrym stanie i pozwalają na szybkie przemieszczenie się setki kilometrów pomiędzy głównymi miastami. Winietę najlepiej wykupić sobie na oficjalnej stronie rządowej, wypełniamy krótki formularz, płacimy naszą normalną polską kartą i nasz numer rejestracyjny jest już w systemie. Oczywiście jest też druga, bardziej archaiczna opcja, możemy sobie na granicy wynająć urządzenie Beltool, zapłacić za nie kaucję, wykupić tą winietę, tylko później będziemy musieli to urządzenie zwrócić przed wyjazdem z Białorusi. Dlatego polecam zrobić to przez internet, trwa to chwilę i możemy już spokojnie poruszać się po tym kraju. Jeśli chodzi o stan dróg, tak, drogi główne są naprawdę w świetnym stanie. Powiedziałbym nawet, że często lepszym niż w Polsce, jeżeli porównamy to do dróg tutaj na wschodzie Polski, zaraz przy właśnie granicy chociażby białoruskiej. Jeżeli nawet chodzi o drogi wiejskie lokalne, są bardzo szerokie, na tyle szerokie, że spokojnie miną się na nich dwa kombajny i co ważne, są równe. Są pozbawione wybojów, są pozbawione dziur, błota. Jeżeli porównamy to chociażby do sąsiedniej Ukrainy, tak, na Białorusi wydaje się, jakbyśmy byli w innym wymiarze. I co ciekawe, te wszystkie drogi jakoś zostały wybudowane bez dotacji unijnych. Nigdzie nie widać tablic, że zostało to sfinansowane, czy to przez Unię, czy przez Rosję, tak jak ma to miejsce w Polsce. Oczywiście powiecie, że to nie Unia wybudowała, tylko my. Nie będę się z tym spierał, ale takie tablice, nikt nie zaprzeczy, stoją przy większości polskich dróg z flagą Unii Europejskiej. Ceny paliwa na Białorusi też są bardzo atrakcyjne w porównaniu do naszych, gdyż za litr benzyny czy diesla zapłacimy tutaj około 3 zł. Zaś litr gazu LPG to koszt niecałe 1,50 zł.
Jeśli chodzi o ceny w sklepach i restauracjach, tak, nie będę tutaj teraz rozwijał tego tematu, gdyż jest o tym osobny film, polecam obejrzeć. A jeśli chodzi o ofertę noclegową, tak, tym razem się nie wypowiem, bo spaliśmy w kamperze. Z czym nie było najmniejszego problemu, ale do tego wrócę za chwilę. Jeżeli chodzi o bazę noclegową, tak, jest bardzo rozwinięta w większych miastach. Na wsiach są też agroturystyki, spokojnie znajdziecie to na Google Maps. Działa też aplikacja Booking, więc z rezerwacją nie będzie naprawdę żadnych problemów. Czy na Białorusi jest bezpiecznie? Co mówią w naszych mediach, to chyba wszyscy dobrze wiecie, że ten kraj niby szykuje się do napaści na Polskę, że tutaj na turystę czyhają, zwłaszcza na Polaka, czyhają różne niebezpieczeństwa, że można tu zostać obrabowanym, zamordowanym i tak dalej. Jak widzicie, życie toczy się normalnym torem. Ludzie sobie chodzą, spacerują, siedzą w knajpkach. Nic złego się tu nie dzieje. A inżynierowie? Nie ma ich. Widziałem przez 10 dni tylko jakieś pojedyncze sztuki. Nie wiem, czy oni tu żyją, czy szykowali się gdzieś tam do wyjazdu, ale myślę, że nawet miejscowi nie wiedzą o całej tej sytuacji, która jest na naszej granicy. Oni muszą być gdzieś przewożeni bezpośrednio i tutaj tego problemu w ogóle nie widać. To nie jest tak, że oni przylatują, a potem przemieszczają się po tym kraju swobodnie, nic z tych rzeczy. Nie ma się naprawdę czego bać. Przestępczość w tym kraju też jest na poziomie marginalnym. Białoruś uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata i chodząc po ulicach Białorusi, czy to za dnia, czy nocą, no czuję się szczerze bezpieczniej niż w Polsce, a już na pewno bezpieczniej niż na Ukrainie. Ukraińcy też są miłymi ludźmi, aczkolwiek w ostatnich miesiącach, latach, no sami wiecie, jaka jest narracja i narastające napięcie pomiędzy naszymi narodami. Nie internetowo jak na razie też wielokrotnie już grożono za filmy, które publikowałem, pomimo że nikogo tam nigdy nie obrażałem. Stąd szczerze bardziej boję się teraz jechać na Ukrainę niż na Białoruś. Pomimo tej całej narracji i też pewnego strachu, zanim przekroczyłem tę granicę, tak naprawdę nie czuję żadnego zagrożenia. A służby? Nie widać żadnej milicji, wojska, KGB i tak dalej. Być może oni gdzieś tu są po cywilu, ale krążą legendy, że milicja potrafi dać tutaj mandat za brudny samochód czy komary na szybie. Być może kiedyś tak było, być może nadal tak jest. Ja żadnej milicji na drodze nie widziałem, żadnych kontroli, nikt się mnie o nic nie czepiał. Czy tak było kiedyś? Nie wypowiem się, bo tu nie jeździłem, ale w tej chwili nie ma się czego bać i na pewno, o ile nie dostanę zakazu wjazdu za te filmy, bo parę kwestii niewygodnych w nich poruszyłem, tak na pewno jeszcze odwiedzę Białoruś. Pewnie część osób napisze pod tym filmem komentarz, że trzeba mieć coś nie po kolei w głowie, żeby jechać na Białoruś w obecnych czasach, bo może coś się stać, bo nie wypada i tak dalej. Okazuje się, że jednak sporo naszych rodaków odwiedza Białoruś. Dodam jeszcze tylko, że o ile Białoruś nie ma infrastruktury typowo kamperowej, tak z noclegami na dziko nie było żadnego problemu. Można spokojnie spać zarówno w miastach, jak i lasach oraz w pobliżu topowych atrakcji turystycznych. Nikt nigdy o nic się nie czepiał ani nie przeganiał. Nie ma też żadnych znaków zakazujących zostawania w takich miejscach na noc. Kamperowiczów nie ma zbyt wielu, ale pojedyncze sztuki można spotkać na trasie czy nad jeziorami. Rozmawiając z miejscowymi, wiele osób mówiło, że przed zarazą odwiedzało Białoruś dziesiątki tysięcy Polaków. Będąc na przykład w domu rodzinnym Czesława Niemena, który też będziecie mogli zobaczyć w którymś z kolejnych filmów, dyrektor muzeum mówił, że przed zarazą rocznie ten mały domek na wsi odwiedzało 40 tysięcy Polaków. W tym roku jest to do 10 miesięcznie. Jeszcze kilka lat temu Polacy nie bali się odwiedzać Białorusi, miała ona bardzo dobry PR w naszych mediach. Sam mam jeszcze gazety z artykułami, gdzie Białoruś jest wychwalana jako wspaniały sąsiad i kraj do odwiedzenia. Nagle to wszystko się zmieniło i teraz Białoruś jest przedstawiana jako najgorsze zło. Nie będę się tutaj
zagłębiał w tematy polityczne, ale przypomnę tylko kilka takich sytuacji z naszej strony granicy. W czym ta nasza zachodnia wolność jest lepsza? Spróbuj napisać coś na Owsiaka czy na inżynierów nieprzychylnego w internecie, tak bardzo szybko posmakujesz zachodniej wolności słowa. Ja sam osobiście brałem udział wielokrotnie w protestach antylockdownowych podczas zarazy, kiedy zamknęli wszystkich w domach. Byłem kilkukrotnie aresztowany z tego tytułu. Dostałem pałką, gazem. To jest nasza zachodnia wolność i demokracja. Czy słyszeliście o tym? Oczywiście, że nie słyszeliście, bo tego typu rzeczy do telewizji się nie przedostają. A co się przedostaje? To, co przechodzi przez filtr cenzury. Być może mamy trochę więcej wolności słowa niż Białorusini i nie ma u nas łagrów, ale przypomnę jeszcze, że jeden z polityków kilka lat temu proponował utworzenie obozów koncentracyjnych dla niezaszczepionych. Także też byliśmy bardzo blisko tego tematu. Obecna polityka doprowadziła do tego, że mamy tylko jedno czynne przejście z Białorusią. Czemu to ma służyć? Nie mam pojęcia, gdyż dyplomaci jadą sobie i tak bez kolejki, nie muszą tam stać kilku dni. Widziałem to na własne oczy, przekraczając ostatnio granicę. Dodatkowo cały tranzyt jedzie sobie normalnie pociągami towarowymi przez terminal w Małaszewiczach i pomimo, że pociągi pasażerskie zostały już dawno wstrzymane, tak przepływ towarów nie. Zarówno tiry jadą sobie nieskrępowanie przez most w Kukurykach i pieniądz się kręci. A cierpią na tym zwykli obywatele, turyści, tacy jak ja, którzy chcą sobie pojechać odwiedzić ten kraj, oraz osoby, które wracają chociażby z pracy zarobkowej do swojego kraju Białorusi. Bo wielu Białorusinów pracuje, czy to w Polsce, czy w Niemczech, tak samo jak Polaków. Powiecie, że przyjeżdżają do nas pracować, bo u nich jest bieda. W takim razie powiedzcie mi, po jaką cholerę miliony Polaków co roku jeżdżą pracować do Niemca, Holendra czy Anglika, skoro w naszym kraju mamy taki dobrobyt. Dziwne działania rządów doprowadzają do tego, że jedna strona będzie drugiej robić na złość i ta spirala będzie się nakręcać, dopóki ktoś nie zechce tego zatrzymać. Z uwagi na ostatnie wydarzenia Białoruś też zabroniła wwozu dronów, i wszystkie samochody są przez to też bardzo skrupulatnie kontrolowane. Jeżeli nie mamy białoruskich tablic rejestracyjnych, tak mamy praktycznie 100% pewności, że nasz samochód pojedzie na rentgen. W Polsce też często spotykam się z opinią, że na Białorusi jest mnóstwo wojska, milicji, agentów KGB i oni krążą za każdym turystą, który wjedzie do tego kraju. Nic takiego nie ma miejsca. Jadąc do przejścia w Terespolu, mój samochód był zatrzymywany 3 razy do kontroli przez uzbrojoną w broń długą Straż Graniczną i Wojska Obrony Terytorialnej. Jadąc do przejścia w Terespolu, mijałem kilka baz wojskowych, które były bardzo dobrze widoczne, worki z piaskiem, jakieś radary stojące w polach. Czemu to ma służyć? Nie wiem. Chyba chodzi o zastraszenie obywateli polskich, takiego wywołania poczucia strachu. Jeżdżąc przez 10 dni przez Białoruś, zarówno na terenach przygranicznych, jak i wjeżdżając w głąb tego kraju, pokonując 2000 km, nie widziałem ani jednego żołnierza na ulicy, ani jednego checkpointu, a nawet nie widziałem milicji, która by stała i zatrzymywała samochody. Ta milicja jeździła gdzieś tam po miastach, ale nie ma takich kontroli jak w Polsce, że ktoś stoi z suszarką i czyha na tego biednego kierowcę, żeby wpierdzielić mu mandat za przekroczenie prędkości o 10 km. Na Białorusi jest mnóstwo fotoradarów i to one wymuszają dość wolną jazdę. Na drogach lokalnych też jest pełno progów zwalniających, na które należy uważać, ale milicja nie stoi nigdzie. Żadni agenci KGB też za mną nie chodzili, nie monitorowali. Jeżeli chodzi o sprawdzanie telefonu na granicy, tak jak wiele osób też się tego obawia, nikt go nie sprawdzał, nikt nie instalował tam aplikacji szpiegującej. Oczywiście pewnie znajdą się tacy, co napiszą, że jestem agentem Kremla, dlatego mnie normalnie przepuszczono. Polecam jechać i sprawdzić osobiście. Jeżeli będą za tobą jeździć agenci KGB, to nagraj, wyślij mi film, a ja go opublikuję na tym kanale. A co myślą o Polakach Białorusini w obecnej sytuacji?
Podczas 10-dniowego ostatniego pobytu naprawdę nie spotkałem się z żadnym przejawem wrogości. Dotyczy to zarówno samego przejścia granicznego, gdzie wszystko odbiło się w miły i kulturalny sposób, jak i wszystkich osób, które udało się spotkać na mojej drodze. Można przyjąć za wspólny mianownik, że bardzo dziwią się i w sumie czują żal, że Polska się od nich odwróciła. Każdy powtarzał, że byliśmy przyjaciółmi, Polacy chętnie przyjeżdżali, oni też tam jeździli, a nagle to wszystko się skończyło, gdzie oni nie są niczemu winni. Pamiętajcie, że osoby, które sterują krajem zarówno tam, jak i w Polsce, nie pytają się o zdanie swoich obywateli. Nie każdy na Białorusi jest członkiem systemu aparatu władzy, milicjantem, agentem KGB, jak to niektórzy sądzą, bo gwarantuję wam, że ponad 90% obywateli są to zwykli ludzie. Ci, którzy mieli jakieś problemy, wylądowali w więzieniach albo wyjechali z kraju, bawili się w opozycję. Czyli nieudany zamach stanu, który był inspirowany przez Zachód, dokładnie tak samo jak miało to miejsce na Ukrainie w 2014 roku. Na Ukrainie się to powiodło i dziś mają z tego tytułu wojnę. Na Białorusi ten zamach stanu, zmiana władzy się nie udała, więc opozycjoniści musieli wyemigrować bądź wylądowali w więzieniu. Gdyby wtedy na Ukrainie ten zamach stanu się nie udał, sytuacja byłaby tam identyczna. Może nie mieliby dzisiaj wojny, ale cała ta opozycja albo też byłaby zmuszona do wyjazdu z kraju, albo siedziałaby dziś w więzieniach. Podsumowując, kto nie bawi się w politykę na Białorusi, żyje sobie normalnie i całkiem godnie. Białoruś jednak nigdy nie rozliczyła się z systemem komunistycznym, stąd w każdym mieście możemy spotkać pomnik Lenina, plac Lenina, główne ulice wszędzie noszą oczywiście imię Lenina, no i możemy kupić w większości sklepów gadżety z Leninem, tak jak tego typu kubki, Lenin, czy jakieś różne symbole nawiązujące do Sowieckiego Sojuzu. Jest też mnóstwo pomników chwalących bohaterską Armię Czerwoną, jest czczony Dzień Zwycięstwa. Te symbole są obecne na każdym kroku. U nas na fali dekomunizacji wiadomo, że nawet zniszczono pomniki Armii Czerwonej, która przechodziła przez te tereny w 1944 roku. Tam to wszystko lśni czystością i jest naprawdę bardzo zadbane i widać, że oni tę pamięć kultywują. Nie wszystkim może się to podobać, ale taki jest to koloryt tego kraju. Aczkolwiek jeżeli spodziewacie się postsowieckiego klimatu, tak poza tymi symbolami za wiele z tego Sowieckiego Sojuza nie zostało. To wszystko wygląda bardzo czysto, wręcz sterylnie czysto. Jeżeli porównamy to chociażby do Ukrainy, która w tym samym czasie odzyskała niepodległość, tak Białoruś pod względem infrastruktury i czystości wyprzedza ją naprawdę o wiele lat. Białoruś zwiedza się bardzo przyjemnie. Jest mnóstwo ciekawych atrakcji turystycznych, zarówno tych przyrodniczych, jak i przede wszystkim zabytków. I to zabytków związanych bardzo mocno z historią Polski i z naszymi największymi postaciami narodowymi. Białoruś jest krajem płaskim, leśno-rolniczym, więc nie spodziewajcie się tutaj oszałamiających widoków, bo ich nie będzie. Za to jest mnóstwo ciekawych zabytków, zamków, dworów, ruin. Część z nich jest pięknie zadbana, odbudowana. Część niestety jeszcze czeka na swoją kolej. Bilety wstępów do tych atrakcji oczywiście są dostosowane na kieszeń Białorusina, czyli dla nas, turystów z Polski, wychodzi to bardzo tanio, bo w cenie wstępu do zamku w Malborku na Białorusi zwiedzimy sobie co najmniej 3-4 obiekty tego typu. I co ciekawe, nie spotkałem się nigdzie z płatnym parkingiem. Wszędzie przy tych atrakcjach czy w miastach możemy zaparkować sobie zupełnie za darmo. Jeśli zaś chodzi o komunikację publiczną, siłą rzeczy nie opowiem wam o niej zbyt dużo, bo się nią nie poruszałem, ale troszkę rozeznałem temat i jest mnóstwo busów, autobusów z połączeń międzymiastowych, a przejazd autobusem w większych miastach czy metrem w Mińsku kosztuje tylko 1 rubla. Niezależnie od długości przejechanej trasy. Oczywiście na Białorusi jest też widoczny wielki kontrast pomiędzy wsią a miastem.
Miasta typu Mińsk czy Brześć są dość nowoczesne, mamy tutaj nowe osiedla, szerokie drogi, wszystko jest pięknie zadbane, dobrze zaopatrzone sklepy, ciekawe restauracje na wysokim poziomie. Jednak jeżeli już pojedziemy na wieś, wygląda to czasem, jakbyśmy się przenieśli do innego wymiaru. Białoruska wieś wymiera. Na wsi zostali już praktycznie sami starsi ludzie, nie widać dzieci i stoi mnóstwo pustych domów, gospodarstw. Stąd myślę, że w perspektywie najbliższych 20-30 lat będą mieli chyba spory problem z rękami do pracy w tych wszystkich kołchozach. I może się wydawać, że na wsi żyje się biednie, ale te domy, o ile ktoś w nich mieszka, tak są zadbane, nigdzie nie ma śmieci, nie ma jakiegoś błota na podwórzu przed domem, w którym taplają się gęsi. To wszystko naprawdę wygląda bardzo ładnie. Taki sielski, wiejski krajobraz. Zarówno w miastach, jak i na wsiach znajdziemy mnóstwo polskich śladów. Pamiętajmy, że większa część obecnych terenów Białorusi leżała kiedyś w granicach Polski. Stąd mamy tam mnóstwo miejsc związanych z polską historią i tą z XX wieku, jak i wcześniejszą. To właśnie na Białorusi urodzili się, żyli, pisali wielkie dzieła polscy poeci, pisarze. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz. Na Białorusi urodził się i wychował również nasz wybitny generał Tadeusz Kościuszko. W części miast możemy nawet spotkać dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic w języku rosyjskim oraz w języku polskim, informujące nas o tym, w jakich latach ta ulica nosiła daną nazwę. I jak podróżowałem wielokrotnie po Ukrainie i tam te polskie zabytki są zwykle w ruinie, ewentualnie nawet jeśli są odremontowane, tak nie znajdziemy tam żadnej wzmianki o przynależności ich niegdyś do Polski. Tak na Białorusi sprawa ma się nieco inaczej. Oczywiście część obiektów jest w ruinie, ale co mnie mocno zdziwiło, niektóre zostały pieczołowicie odremontowane lub odbudowane od zera. Tak jak na przykład dworek rodziny Kościuszków, gdzie wychował się nasz słynny generał Tadeusz. Oczywiście te miejsca związane z naszą polską historią będziecie mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach białoruskiej serii i myślę, że nie jedna osoba się zdziwi. W przeciwieństwie do Ukrainy, gdzie na dawnych polskich terenach stałym elementem krajobrazu są ruiny polskich kościołów, które też mogliście zobaczyć w moich filmach, tak na Białorusi nie widziałem ani jednego opuszczonego kościoła. Wszystkie dawne polskie kościoły albo są nadal czynne, albo nawet jak już nie pełnią funkcji liturgicznych, są zakonserwowane, odremontowane i zamknięte. I sobie stoją spokojnie, przez nikogo nie niepokojone. Ale to też nie jest tak, że wszystko na Białorusi jest super i nie ma się do czego przyczepić, bo są też sprawy, które nam, Polakom, mogą nie odpowiadać. W ostatnich latach, co jest chyba pokłosiem dekomunizacji w Polsce, czyli zniszczenia tych pomników Armii Czerwonej, na Białorusi zniszczono część śladów polskich, m.in. cmentarze żołnierzy Armii Krajowej. Ale więcej o tym temacie dowiecie się z kolejnych filmów. Podsumowując, Białoruś jest bardzo ciekawym krajem. Jest to nasz sąsiad, mamy tam bardzo blisko i nawet biorąc pod uwagę utrudniony dojazd, ten długi czas oczekiwania na granicy, myślę, że warto odwiedzić ten kraj, bo nie jest on zupełnie zaadaptowany turystycznie. Mają świetną żywność. Dla nas, Polaków, nawet zarabiających tą minimalną czy średnią krajową, będzie to też bardzo tani kierunek wyjazdu, bo zapłacimy tam dużo mniej niż w jakimkolwiek innym kraju Europy. Może osoby szukające wrażeń typu all inclusive w Egipcie i wachlujących inżynierów nie będą miały tam czego szukać. Za to osoby, które lubią wątki historyczne tak jak ja, lubią dobrze zjeść czy wypić dobre piwo, na pewno będą zachwycone. Ogólnie to nie spotkałem się jeszcze z żadną negatywną opinią o tym kraju od osoby, która w nim była. Wszystkie te negatywne opinie, które możecie przeczytać, najczęściej pochodzą od osób, które nigdy nie były na Białorusi, a swoją wiedzę czerpią z mediów. Oczywiście pewnie są jakieś pojedyncze przypadki, że kogoś coś złego tam spotkało, ale to może przytrafić się nam dosłownie wszędzie. Jeżeli nie szukasz złych wrażeń, nie będziesz dyskutować
o niepotrzebnych rzeczach, z niepotrzebnymi ludźmi. Tak na pewno wrócisz z tego kraju szczęśliwy, zadowolony i bogaty o kolejne niesamowite wspomnienia i przeżycia. Zapraszam do oglądania całej serii filmów z Białorusi, bo gwarantuję, że jeszcze niejedne obrazki z tego kraju mogą Cię mocno zaskoczyć. Z Białorusi przywiozłem też trochę gadżetów dla patronów tego kanału. Wiem, że nie każdemu mogą się spodobać symbole sierpa i młota. Przede wszystkim pamiętajcie, że ja nie promuję w żaden sposób tutaj ideologii totalitarnych i tak dalej. Są to gadżety kolekcjonerskie. Jeżeli ktoś chciałby posiadać coś unikatowego z Białorusi, to piszcie. Udało mi się zakupić koszulkę z Baćką. Okazuje się, że ma on swoją sieć sklepów z gadżetami, gdzie możemy kupić koszulki, czapki, bluzy, kubki ze słynnymi cytatami Aleksandra Łukaszenki. Oczywiście pakiety magnesów razem z największą ciężarówką świata, którą też Wam pokażę w którymś z kolejnych filmów. No i białoruskie słodycze. To już myślę, że jest całkiem poprawnie polityczny temat. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!